Argentyna to jest coś podobnego do Polski z lat 70. Potężna inflacja obecnie, gracias partii rządzącej, peroniści, kirchneriści. Gnioki to są ci, co są zatrudnieni w budżetówce, ale nie pracują, nie przychodzą i straszą kapitalizmem, straszą pracą. No, wiesz, socjaliści to sami kumple, nie? Do ruskich poleciał, do Chin poleciał, teraz na Kubie był, nie? Ja jestem w ogóle zgubiony w cenach. Ja jak idę coś kupić, to ja po prostu biorę garść pieniędzy, ja od razu wydaję, bo po prostu co tydzień te ceny są coraz wyższe. Bo problem z peronistami jest taki, że to jest mafia generalnie, to jest siatka mafijna, to jest potężna, tam są związki zawodowe, które rządzą politykami. To nie ma sensu w ogóle pracować dla Argentyny, bo to po prostu tu pracujesz na tych, co nie chcą pracować. I wiesz, politycy tutaj to są strasznie bogaci ludzie. Zaczynają jako biedni, a po 4 latach mają, kilka domów, właściciele jakichś tych barrio privados, tych prywatnych terenów. Jak to tu wygląda? No i wszędzie jest nepotyzm. Witamy po raz kolejny na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj wracamy do Argentyny, która jest w mediach chyba najbardziej gorącym krajem w Ameryce Południowej, zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Tu chodzi głównie o kolosalne zmiany, jakie mogą w Argentynie wkrótce nastąpić, albo wszystko, tak jak poprzednio bywało, może się po prostu rozmyć i nie zmienić się w Argentynie nic. O tym, jak wygląda dzisiaj życie w Argentynie i o swojej przygodzie opowie nam dzisiejszy gość Arek. Arku, witamy na kanale. Witam cię serdecznie, Marku, i witam słuchaczy. Arek, ale ile masz lat i skąd jesteś z Polski? Ile mam lat? No, za miesiąc będę 50 obchodził. Także półsetki mi stuknie za miesiąc w październiku. I z Polski jestem z Katowic, ze Śląska. Ale dawno temu wyjechałem generalnie. Znaczy, no w sumie, bo ja studiowałem na Politechnice Gliwickiej, Politechnice Śląskiej w Gliwicach, inżynierię środowiska. Także jestem po inżynierii środowiska. Potem jeszcze robiłem zarządzanie i pracowałem w Polsce najpierw parę lat. I później w wieku 28 lat zmieniłem życie. Wyjechałem, najpierw do Azji wyjechałem i to już spowodowało po prostu, że zupełnie co innego zacząłem jakby robić. Ja transsyberyjską koleją pojechałem i chciałem taki kółko sobie zrobić, no ale po 6 miesiącach mi się skończyły pieniądze i wracałem też kolejną transsyberyjską do Polski. Znaczy do Chin dojechałem, do wyspy Hainan, na samym dole, miejscowość Sanya nazywa się, wyspa chińska, na samym dole, najniżej położona wyspa w Chinach. Tamtąd dojechałem, w Chinach generalnie 3 miesiące gdzieś przebywałem, w Mongolii, Syberia, Mongolia i Chiny. I ta podróż zmieniła mnie, jakby otworzyła oczy, że na nowe możliwości i już wiedziałem, że w Polsce, że tak powiem, nie zostanę. No i później pojechałem do UK, do Szkocji i w Szkocji pracowałem, znaczy ja zacząłem się spinać w Chinach. 20 lat temu, to było w 2002 roku, jak pojechałem do Szkocji, czyli 21 lat temu generalnie. I w Chinach zacząłem się, pierwszy ten kontakt ze wspinaczką i później jak wróciłem do Polski, to już wiedziałem, że nie będę w Polsce siedział, nie będę pracował w biurze i pojechałem do UK, do Szkocji szukać tam pracy i tam w górach, żeby mieć kontakt z górami. Także ja w Highlandach mieszkałem też parę sezonów, bo pracowałem w turystyce. Zacząłem od zmywania naczyń. Tak klasyczny kitchen porter. Ja też. No i bez problemu, że tam 2 fakultaty, zero problemu. Mogłem zarabiać pieniądze na moje wyjazdy, bo tam sobie postanowiłem, że wrócę do Azji. Nie wróciłem. Nie wiem skąd dokładnie wyszło ta idea pojechania do Ameryki Południowej. Nie pamiętam co tam, chyba jakiś kontakt, kogoś tam poznałem z Ameryki Południowej i po prostu postanowiłem, że pojadę. Także pierwszy raz pojechałem do Ameryki Południowej, jak pracowałem, bo pracowałem w hotelarstwie, tak jak mówię, kitchen porter, potem breakfast chef i skończyłem jako head chef generalnie, jako kucharz główny. Bo lubiłem gotować, lubiłem uczyć się, chciałem się nauczyć jak gotować, bo lubię dobrze zjeść, nie?
I jako inżynier to zorganizowany jestem, dosyć dobrze, także a to jest bardzo podstawa w kuchni, nie? Organizacja pracy, bo tam posiłki się można nauczyć, jak zrobić. Najważniejsze jest cały zarządzanie tym wszystkim. Także stamtąd zacząłem uderzać do Ameryki Południowej, ale jeszcze wcześniej na jakiś czas pracowałem dla angielskiej firmy jako inżynier i trochę pojeździłem też po Europie i właśnie do Chile pojechałem na miesiąc, tam mieliśmy projekt do zrobienia, taki project manager byłem, ale nie miałem w ogóle czasu dla siebie, także po prostu zostawiłem tą pracę i wróciłem do hotelarstwa, bo w hotelu, mogłem sobie pracować 4 miesiące czy tam 5 miesięcy, a resztę potem jechać do Ameryki Południowej. Także mój plan był taki, pracuję 4-5 miesięcy w UK i z pieniędzy, które zarabiałem, jechałem robić swoje rzeczy, generalnie Patagonia. Patagonia zrobiła się moim domem. 20 lat, ponad 20 lat, niecałe 20 lat, co eksploruję generalnie, znaczy teraz nie eksploruję tyle, ale jestem zawsze w Patagonii. Także ja przede wszystkim to było Chile i Argentyna, to były moje domy. Też jeszcze przez parę lat mieszkałem też w Meksyku, trochę w DF-ie, około 5 lat. Patagonia, jaka część Patagonii? Cała. Generalnie cała. Ja Patagonię przejechałem z zachodu na wschód, z północy na południe, rowerem, samochodem, pieszo, na nartach. I generalnie moje życie tak się zmieniło, że ja zmieniłem zupełnie profesję. Zacząłem się wspinać, tak profesjonalnie, na wysokim poziomie, ściany, w rejon Chaltén, nie wiem, czy tam coś ci to mówi, a tam gdzie jest Fitzroy, Cerro Torre, takie znane dosyć szczyty, jedne z najtrudniejszych na świecie do wspinaczki, generalnie cały ten rejon tych ryczących 40. Jest taki film bardzo fajny Herzoga, który nazywa się Krzyk Kamienia. I on jest właśnie o wspinaczce na Cerro Torre, także polecam sobie zobaczyć ten film, pokazuje właśnie, całą tą piękność tej Patagonii, nie? Bo południowa Patagonia jest troszkę inna niż północna Patagonia, bo wszyscy jak Patagonia, generalnie turystyka jest taka, że jak mówi się o Patagonii, to się jeździ na południe. To jest Calafate, Chaltén, Ushuaia. Czyli na Ushuaia jest ziemia ognista i na to się mówi koniec świata, nie? Że to najniżej położone miasto w tamtym rejonie. Przy czym nie jest najniżej położone miasto, bo po przeciwnej stronie kanału Bigla jest Puerto Williams, które należy do Chile i jest troszeczkę niżej, bo jest po drugiej stronie kanału Bigla, bardziej na południe. Ale tam Ushuaia jest dużo większym miastem niż Puerto Williams. Także moim domem zrobiła się Patagonia i 20 lat eksploracji generalnie Patagonii. Ja robiłem wyprawy przeróżne i prywatne wyprawy organizowałem, ale przede wszystkim dla siebie. Robiłem dosyć mocne wyprawy. Kilka razy byłem nominowany do Nagrody Kolosy. Wygrałem też Nagrodę Kolosa za wyprawę, ekspedycję, która nazywała się Patagoński Triathlon. To był mój pomysł, że rowerem jechałem z Neuquén do Chaltén, 2200 km zimą. Później na narty i sanie władowałem się na lodowiec kontynentalny, tam w sumie przeszedłem 370 km, idąc tymi saniami i na nartach, nie? Przy okazji tam też kilka szczytów pozdobywałem po drodze i jak na rowerze jechałem i jak na nartach szedłem. I później przepłynąłem kanał Cieśnina Magellana i kanał Bigla kajakiem z Punta Arenas do Puerto Williams. To miałem 2200 km, 370 km na nartach i 500 km kajakiem. W sumie mi to zajęło 6 miesięcy, całość. Bardzo męczące. Byłem po prostu zniszczony psychicznie i fizycznie, bo to było bardzo ekstremalne, bardzo ekstremalne. I to samemu to robiłem, nie? Także też ryzyko, że tak powiem. Nawet film z tego, który był na pokazach właśnie na Kolosach, za który, tak mówię, zdobyłem nagrodę Kolosy i dziennikarzy, to ten filmik na YouTubie też jest, także później w razie czego jakiegoś tam linka ci podeślę, żebyś sobie mógł zobaczyć, jakby cię interesowało. No i potem i tak to się zrobiło, dużo wypraw tam zrobiłem, dużo takich ekspedycji, które były nominowane też do National Geographic, do nagród. Przepływałem kajakiem z Pacyfiku do Atlantyku, na przykład też przez całą Patagonię Północną, przechodząc góry, zawsze nosząc kajak. Wszystko było bez pomocy z zewnątrz, wszystko o własnych siłach. Jak z Pacyfiku do Atlantyku płynąłem z kumplem, miesiąc płynęliśmy, 1500 km do przepłynięcia, to były fiordy i rzeki i jeziora.
i 100 kilometrów przenoszenia kajaków i przez góry, przez Kordylierę i jeżeli były też 3 zapory, które trzeba było przejść, to też trzeba było przechodzić. To zimą też płynęliśmy, też żeby było trudniej. Bo latem to wiesz, to nudno. Albo jak na Concagua wchodziłem z niewidomym Łukaszem, nie? Z Katowic zresztą, nie? I z Piotkiem, który z jednym płucem. I weszliśmy na Concagua, wszedłem razem z nimi, prowadziłem ich na tą górę i za tą wyprawę była nagroda National Geographic. Ale to w takim razie, Arek, twoja przygoda już się zaczęła mniej więcej 20 lat temu z Argentyną, ale brałeś pod uwagę jakieś inne kraje, wspomniałeś, że Meksyk jeszcze. Tak, mieszkałem też trochę w Meksyku, miałem dziewczynę z Meksyku, więc po prostu tam też się wspinałem. Generalnie wszystko, co robiłem ostatnie 20 lat, to było powiązane ze sportem outdoorowym. Także, ale to było dosyć sporo lat temu. Później ostatnie, przed pandemią pracowałem w Chile, generalnie w Torres del Paine. To jest jeden z takich największych parków generalnie w Ameryce Południowej, bardzo, bardzo znany. Bardzo piękne góry, lodowce i tam pracowałem jako przewodnik też, przewodnik kajakowy i górski i szkoliliśmy też nowych chłopaków i generalnie na przewodników kajakowych. Ale to w którym roku w końcu jednak stwierdziłeś, że to będzie Ameryka Łacińska i już zrezygnowałeś z życia w Szkocji, w Anglii i przeniosłeś się tutaj akurat do Ameryki Łacińskiej? Ja jestem ostatnie 13 lat nie byłem w Europie w ogóle. 13 lat siedzę tutaj, nie odwiedziłem Europy. Ale to nie odwiedzasz Polski? No zawsze coś było, zawsze coś mi wyskoczyło, że tak powiem. Czy to tam ekonomiczne sprawy, finansowe, czy wiesz tam rodzinne, że tak powiem tutaj wewnętrzne jakieś. Zawsze coś mi tam wiesz przeszkadzało, bo chciałbym wiesz odwiedzić Polskę, wiesz, ale no w tym roku, znaczy rok się już kończy, to na pewno nie przyjadę i w przyszłym roku chyba też jeszcze nie. Nie wiem, zobaczymy co będzie, bo też ta pandemia też po prostu pozmieniała moje plany troszkę i jestem, że tak powiem, na restarcie na tym, nie? Ale to w takim razie w Ameryce Łacińskiej mieszkałeś w 3 krajach, tak? Z tego co mówiłeś. Tak, generalnie Chile, tak. Meksyk, tak? Meksyk, Chile i Argentyna. I ostatnie 13 lat Chile i Argentyna. Bo ja mam 2 dzieciaków małych z moją byłą partnerką. Ona mieszka tu w Tucumán, dlatego ja jestem też tutaj w Tucumán, z uwagi na to, że... Ona jest Argentynką, prawda? Tak, ona jest Argentynką z Tucumán i mam 2 małe dzieci, jeden tam 6 lat, drugi 3 lata. Jeden się urodził tutaj w Tucumán, drugi się urodził w Chile, w Puerto Natales. Także jest Chilijczyk, ale matka Argentynka, a ojciec Polak. A drugi, ta sama matka, ten sam ojciec, ale Argentyńczyk, bo urodzony tutaj w Tucumán. Także mam 2 dzieciaków małych, dlatego tutaj jestem w Tucumán, nie dlatego, że po prostu uwielbiam to miejsce, dlatego, że po prostu mam tutaj małe dzieci i chcę mieć kontakt z nimi. No a obecnie teraz też jeżdżę do Patagonii, bo rozpocząłem znowu wyjazdy robić, współpracuję z agencjami turystycznymi też z Polski, którzy mnie kontraktują, tak? Jak to się mówi? Na przewodnika, na tour lidera, żeby wiesz, przyjeżdżają Polacy do Buenos Aires, ja na nich tam czekam, ich odbieram i wiesz, jak dobry ojciec, oprowadzam ich po Argentynie, Chile, nie? I później z powrotem do samolotu ich wrzucam i oni wracają sobie do Polski. Także, że tak powiem, siedzę generalnie w turystyce. 20 lat temu w Argentynie, to akurat przeżyłeś taki bardzo ciekawy, interesujący okres, akurat jeśli chodzi o tą ekonomię argentyńską i teraz w Polsce będziemy mieli wybory i akurat w Argentynie też są wybory. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie będą te najbardziej interesujące, ale być może, tak jak już kilka razy było, rozejdzie się po kościach. I jak Argentyna się zmieniła w ciągu ostatnich 20 lat? To jest porażka, można powiedzieć. To jest po prostu Argentyna. Powiedz więcej. W jakim sensie? Argentyna to jest coś podobnego do Polski z lat 70. Potężna inflacja obecnie.
można powiedzieć, gracias a wszystkim tym partii rządzącej, socjalistom, dokładnie peroniści, kirchneriści, to wiesz, to jest niesamowite, to jest po prostu, wiesz, mamy inflację, mniej więcej roczna inflacja to jest około 140%. Z ostatniego miesiąca, z sierpnia inflacja wyniosła około 15%, tylko jednego miesiąca, nie? I najlepsze jest to, że ten minister finansów, dzięki któremu, wiesz, ta inflacja jest 140% roczna, nie? Jest teraz kandydatem na prezydenta z ramienia partii właśnie peronizmu, nie? Także po prostu ja mówię tak, że jak peroniści by wystawili na kandydata psa, to też by na niego ci tak zwani ci planerzy, ci co mają plany, nie, to będą i tak na niego głosować. I tak zwani gnokis. Gnokis to są ci, co są zatrudnieni w budżetówce, ale nie pracują, nie przychodzą. To jest po prostu, wiesz, to jest Polska, to jest jak za komuny było w Polsce. Ale poczekaj, wytłumacz jeszcze ten przypadek gnokis. Ja o tym słyszałem i to nie jest absolutnie, nie ma czegoś takiego w innych krajach. Może w Afryce coś takiego jest. Dlatego na czym to polega? No to jest tak, no wiesz, ty jesteś na przykład intendentem, czyli ten, co zarządza miastem, burmistrz, nie? Burmistrz miasta jesteś. Czy tam, wiesz, burmistrz prowincji. I ty tam do budżetówki tam, wiesz, potrzebujesz tych ludzi tam, nie? Tam dajesz im pracę, dajesz im kontrakt, okej, wy tutaj będziecie, dostajesz tam stawkę taką, jakąś tam minimalną czy coś, ale ty mi załatwiasz głosy. Nie? Także generalnie to są z rejonów biednych, z biednych rejonów ludzie, tak zwani punteros, to są ci, co oni później chodzą po tych, wiesz, tam i rozwieszają te flagi i tam, wiesz, te jakieś tam przygotowują, że przyjeżdża gobernador i wiesz, i ten puntero tam ściąga tych wszystkich tych ludzi, nie? Tam mieszkają w takich rozwalonych domkach i wiesz, tam nawet asfaltu nie ma na tej drodze. I ten im tam mówi, że my tutaj musimy razem, bo kapitaliści nas tutaj, wiesz, chcą zjeść i to wtedy będzie po prostu przerażające, co będzie, nie? I straszą kapitalizmem, straszą pracą. Ja nawet słyszałem, bo znam wielu ludzi, to nawet mówili, jak przegra Massa, bo Massa jest tym, Sergio Massa to jest ten kandydat od strony tego, nie, peronizmu, jak przegra Massa, to będzie musiał iść do pracy na tej zasadzie. Także po prostu to jest jakiś absurd. Po prostu mają alergię na pracę. Arek, i tutaj, sorry, ale wejdę ci w słowo na chwilę. Akurat trochę przygotowałem się do tego interwiu i trochę pozbierałem danych statystycznych Argentyny i tego akurat teraz jest dużo, ponieważ w Argentynie będą wybory. W Argentynie 62% dochodu narodowego idzie na zasiłki. 62%. W 2001 roku, wtedy akurat jak przyjeżdżałeś po raz pierwszy w ciągu 2 tygodni, kraj miał 5 prezydentów. W ciągu 2 tygodni. Tak. 16, dotąd Argentyna miała od okresu I wojny światowej tak 20 prezydentów. Z tych 20 prezydentów 16 było peronistów. I teraz tak, bardzo ciekawe jest to była jakaś obietnica jednego właśnie ostatnio z kandydatów na prezydenta i to w ciągu ostatnich tam 20 lat. Jak zagłosujecie na mnie, to będziecie płacili tylko $5 miesięcznie za elektryczność. $5 miesięcznie. I potem się okazuje, kto nie będzie głosował? Każdy będzie głosował. A teraz 4% dochodu narodowego idzie na dofinansowanie elektryczności całej. Czasy, kiedy Argentyna była top 10 najlepszych krajów na świecie, gdzie zarabiało się najbogatszych. To było coś takiego, że głównie to było rolnictwo. Dzisiaj w Argentynie rolnictwo jest dotowane. Tutaj akurat były w Argentynie zawsze i są teraz duże takie latyfundia, plantacje różne i rolnictwo jest pod krechą. No proszę. Wyobraźcie sobie, że największy tradycyjnie sektor gospodarki jest dzisiaj subsydiowany przez rząd. 1/3 pracowników w Argentynie pracuje dla rządu. Argentyna nie ma pieniędzy na jakiekolwiek inwestycje i modernizację, bo wszystko to poszło na pensje dla pracowników państwowych i na ich emerytury. I teraz tak, Argentyna jest największym pożyczkobiorcą IMF, to jest International Monetary Fund na świecie.
1/3 zadłużenia całego świata w IMF to jest tylko jeden kraj, Argentyna. Jak na przykład Polacy stwierdzają, nie, no słuchaj, no teraz Ukraina, wiadomo, jest dofinansowana kraina, kredytu ma w porównaniu do Argentyny tak 3-4 razy mniej. To Argentyna i tak jest numer 1 na świecie, nie pobije tego nikt. I tak, w Argentynie możesz dzisiaj legalnie wymienić $200 amerykańskich co miesiąc. Nie ma dolarów, wiesz? Zresztą z dolarami, jeżeli chodzi, to nie jest $1 tutaj. Tutaj to masz dolar oficjalny, dolar turista, dolar soja, dolar blue, dolar Katar, masz mnóstwo różnych dolarów. To jest tak, dolar blue, ten czarnorynkowy, 745 wenta, czyli sprzedaż, 745, nie? A dolar oficjalny 367 w sprzedaży, nie? Także jest dwukrotnie większy, nie? I nie ma dolarów. Ty nie możesz kupić, nie kupisz dolarów. To jak jeżeli ktoś sprzedaje na ulicy, to może albo kto znajomy, to wtedy kupują. Nie ma, rząd nie ma, dlatego wiesz, oni pożyczają, nawet teraz ten prezydent Fernandez, Alberto, tam gdzieś on poleciał tak, gdzie poleciał? On do ruskich leciał, nie? A wiesz, socjaliści, to sami kumple, nie? Do ruskich poleciał, do Chin poleciał, teraz na Kubie był, nie? Także wiesz, żeby szukać pieniędzy bo generalnie za miesiąc będą wybory i jest duże prawdopodobieństwo, że przegrają, że peronizmo przegra. Walczą, żeby bo są 3 generalnie ugrupowania polityczne. Jedna, która wyszła teraz, się jakby odrodziła, Libertad Avanza, to jest od Milei, to jest taki, zrobił się Javier Milei, się zrobił taki dosyć znany, bo on jest taki, bardzo naturalny, jest bardzo taki ekspresyjny i jest logiczny, bardzo logicznie mówi, wiesz, to jest na przykład, co mi się u niego podoba, nie mówię, że ja na niego bym głosował, ale generalnie, logicznie mówi. No i jest opozycja klasyczna, Juntos por Cambio i oczywiście peroniści, no i peroniści wystawili, tak mówię, tego, który zniszczył całą gospodarkę, jako kandydata, nie? Juntos por Cambio ma swoją osobę, kobietę, która tam też wiele lat w tym jest, no i Javier Milei jest tą trzecią jakby, generalnie jest numer 1. On wygrał tak zwany PASO, to jest takie wstępne wybory, które się tutaj odbyły kilka miesięcy temu. I on je wygrał i po prostu przerażenie przeszło przez całą Argentynę nawet generalnie wśród tych peronistów, bo wielu peronistów głosowało na Mileja z tych takich wisias. Tu się mówi wisia, w Brazylii się mówi favela, tu się mówi wisia. Arek, na chwilę tutaj wetnę ci się i powiem coś takiego, żeby wytłumaczyć naszym słuchaczom. W Argentynie bardzo dotowane jest wszystko, dlatego ta grupa społeczna, która jest dotowana, to jest ponad 40% osób w Argentynie żyje poniżej poziomu minimalnego. Jest tak, że te osoby bardzo boją się, że nawet to, co dostają od rządu teraz, to im może być zabrane. Dlatego z jednej strony w Argentynie nie jest tak łatwo wytłumaczyć społeczeństwu, że słuchajcie, mamy tutaj kilkadziesiąt lat takiego podejścia lewego do gospodarki, zmieńmy to na drugą stronę, ale jest takie bardzo dużo lobby, które mówi, tak, ale wtedy zabierzecie nam to i to i to i to, bo dotacji jest od groma i to nie jest takie łatwe, stąd też tak jak Arek wspomniałeś, że to jest takie bardzo logiczne, co Milei mówi i to ma sens, ale druga strona znowu opiera się bardzo na strachu takim, że słuchajcie, teraz to dopiero będzie gorzej. Nie boicie się jeszcze wystarczająco dużo? Ale ludzie są zdenerwowani, bo nawet ci z planu już nie są w stanie wyżyć. Tutaj tu jest tak duża inflacja. Ja jestem w ogóle zgubiony w cenach. Ja jak idę coś kupić, to ja po prostu biorę garść pieniędzy i ja od razu wydaję, bo pieniądze nie mają wartości. Jeżeli mam pesos, to ja je wydaję, bo za tydzień te pesos już są mniej warte. Tak jak ci mówiłem, w jeden miesiąc miałeś 15% inflacji, nie? Czyli z tych 100 pesos, że 100 pesos to w ogóle już nie ma tego wartości, nie? Ale ze 100 pesos to już 15% tracisz z tego, nie? To już jest mniejsza wartość, a ceny idą jeszcze szybciej do góry, nie? Także ja po prostu jestem w ogóle zagubiony. Ja nawet nie wiem, ile co kosztuje, bo po prostu co tydzień te ceny są coraz wyższe.
Także po prostu ja po prostu kupuję, no nie wiem, 10 paczek ryżu i je mam w kuchni tam ustawione i je mam już na parę miesięcy, nie? Czy tam tygodni, czy tam, nie? Na jakiś dłuższy okres czasu. Także to, co mogę, jak mam pesos, to je wydaję, po prostu wymieniam je na produkt, bo produkt ma swoją wartość, nie? Bo go muszę kupić, tak czy inaczej, nie? Także rzeczy, które muszę kupić, ja po prostu już kupuję, bo to nie ma sensu po prostu trzymać pesos, bo tracisz. I wiele ludzi, nawet tych biednych, co zawsze na peronistów głosowało, to po prostu już nie daje rady też i po prostu dlatego na Milleja zaczęli głosować, bo Milley też, zobaczymy jak to będzie też wyglądało, zobaczymy czy on wygra i jak wygra, bo jego z jednych takich głównych jakby ruchów, które chce zrobić, to jest zlikwidować bank centralny, który zarządza pieniędzmi i dolara dać, coś jak w Ekwadorze jest na przykład. W Panama chyba też ma dolara, tak? Macie dolara? Panama, Salwador, tak. No. I właśnie, i też właśnie jest mowa o dolaryzacji tutaj tego pieniądza. Także był 1 pesos, 1 dolar. Był sztucznie trzymany przed tym krachem całym, nie? Czy w 2001, jak padła cała gospodarka Argentyny i ludzie po prostu stracili wszystko. Mój kumpel na przykład, wiesz, sprzedał dom, żeby kupić tam coś kupić, miał pieniądze i z dnia na dzień nie miał nic, bo te pieniądze nie były nic warte. Nie? Zrobiła się hiperinflacja, potężna, nie wiem ile tysięcy procent poleciało. Nie? Teraz też będzie bardzo wielka inflacja w październiku. Jeżeli wygra opozycja, to po prostu w zależności od tego, czy Milley wygra, czy wygra Bullrich, ceny po prostu polecą do góry i inflacja będzie no jeszcze większa, będzie potężna. No ale to trzeba, wiesz, myśmy to przechodzili, nie? Jak się mur berliński walił iśmy zmieniali system, ja pamiętam, że ceny po prostu jak wyskoczyły i to był szok, jak to, przecież ma być lepiej, nie? No tak, ale najpierw trzeba ten dom cały, który jest zniszczony, który był zarządzany przez peronistów, najpierw trzeba go, wiesz, odbudować, trzeba go wyremontować, a to jest praca, to jest wysiłek. I dopiero później, jak go zrobisz, to potem możesz jakby, wiesz, delektować się tym wszystkim, nie? No ale to, wiesz, ale dlatego tu już ludzie zaczynają rozumieć, że to nie będzie tak z dnia na dzień, że będziemy nagle, Argentyna będzie znowu, wiesz, prosperującym krajem. I no zobaczymy, bo wiesz, bo problem z peronistami jest taki, że to jest mafia generalnie, to jest siatka mafijna, to jest potężna, tam są związki zawodowe, które rządzą politykami. Na przykład jest taki Mosiano, który zarządza transportem, to po prostu wiesz, tysiące aut, ciężarówek wyjeżdża na ulicę i blokuje, nie? I blokują. I sobie wiesz, opony palą na drogach i blokują. No i co mi zrobisz sobie, nie? I już oni planują, że jak wygra opozycja, to od razu będą tych wszystkich tych biednych ich wyciągać na ulicę, żeby zrobili burdel, że tak powiem, nie? Także będzie młyn na pewno w Argentynie, to bez dwóch zdań. Rok, który przyjdzie, będzie dosyć ciekawy, będzie burzliwy, no ale zobaczymy, to już politycy będą sobie musieli radzić. No a jak wygra Massa, no to już wiele ludzi będzie stąd wyjeżdżało, generalnie uciekało, bo to po prostu nie będzie sensu, to w ogóle to nie ma sensu w ogóle pracować dla tego, nie? Dla Argentyny, bo to po prostu tu pracujesz na tych, co nie chcą pracować, nie? Dla tych gnioki, właśnie co mówiłem, nie? Dla tych nierobów, dla tych, którzy mają te pensje, a w ogóle się nie pojawiają nawet w pracy, nie? I to przez wiele, wiele lat. To jest cała siatka. A najlepsze jest to, bo wiesz na czym to polega jeszcze, że on ma powiedzmy 100 takich gości, których taki poseł na przykład ma tam, wiesz, ma 100 gości, którym daje te pensje. I teraz z tego złapali takiego jednego właśnie od peronizmu, który miał 48 kart debetowych właśnie od takich gnokis i wyciągał 50% z ich pensji, bo wiesz, na zasadzie ja ci dam pensję, ty będziesz ją miał, będziesz gnioki, nie pracujesz, dostajesz pensję co miesiąc, ale 50% dla mnie idzie. I tak sobie zarabiają oni, nie? Także tak to wygląda. Taka jest tu właśnie polityka, to jest po prostu brud, to jest syf, to jest po prostu mafia, to jest mafia. Arku, akurat jest tak, że ja tutaj widzisz, siedzę i śmieję się, ale jest to takie bezczelne znowu z mojej strony, no bo ja jestem w Panamie, ty jesteś w Argentynie, ty to masz na co dzień.
ciebie to wkurza i to bardzo wkurza. I wiesz, jak to znajomy jeden skomentował, on mówi, wiesz co, jak ten Milei, to a propos tego, co właśnie wspomniałeś, jeśli chodzi o to, że to lobby, które jest teraz w rządzie, od bardzo wielu lat ono jest takie silne, że znajomy skomentował, jak ten Milei już będzie tym prezydentem, to mam nadzieję, że on będzie miał bardzo dobrą ochronę, bo może bardzo szybko skończyć, bo tutaj bardzo wielu osobom, bardzo wielu lobbystom akurat zajdzie za skórę i to bardzo się boją, że politycy tutaj mają, to są strasznie bogaci ludzie, nie? Tutaj, to wiesz, zaczynają jako biedni, a po 4 latach mają, wiesz, kilka domów, właściciele jakichś tych barrio privados, tych prywatnych terenów, samochody, te, wiesz, nowe camionetas, nie? Te 4x4, te pick-upy, nie? Także wiesz, tak to tu wygląda. No i wszędzie jest nepotyzm. Niezależnie od tego, tutaj w Tucumán, niezależnie jaka to jest partia, jest nepotyzm. I wiesz, tak na przykład peroniści, nie? U peronistów to jest normalne, że nepotyzm. I tutaj też, nie? Jeden z tych burmistrzów odchodzi i na swoje miejsce jego żona przychodzi. Teraz przechodzimy na Juntos por Cambio, czyli na tą opozycję, na tych prawych, którzy chcą wywalić kirchnerystów. Dokładnie tutaj. Intendente był ten Alfaro. Kto był jego tym, że kto będzie teraz z partii Juntos por Cambio, kto będzie tym intendente tutaj Tucumán? Jego żona, tak? W innej miejscowości to samo. Ten już nie może być, bo był już 8 lat, 2 razy, więc teraz kto będzie? Jego żona. To jest taki schemat w bardzo wielu krajach na świecie, że najpierw prezydentem jest na przykład facet, a potem nagle prezydentem jest jego żona. I sobie tak myślisz, no moment, ilu obywateli jest w tym kraju? I jest tak, że akurat widzisz, on ożenił się z drugą najlepszą osobą w tym kraju. No popatrz, jaki przypadek. Jest syf, po prostu jest syf, to jest po prostu masakra, nic tutaj nie robią. Jest minimalizm, generalnie Argentyńczycy są minimalistami i Tucumán jest bardziej taki skoncentrowany na tym, że są minimaliści, że to, co mają, im wystarczy i tutaj wiesz, nie szkodzi, że chodnik jest rozpierdzielony, że mówimy o całym mieście, nie mówimy, że tam wiesz, centrum jest ładne, nie, to jest po prostu wiesz, jest chaos. Ale wiesz co, Arku, ja akurat zauważyłem coś takiego w bardzo wielu krajach, jak są na przykład potem jakieś regionalne nawet wybory i jest tak, że startuje do tych wyborów ktoś, kto coś osiągnął. No to znaczy, jedną słowem, sprawdziłem się u siebie w biznesie, no to teraz będę zarządzał, wiesz, no tą administracją może municipality czy tam miejską. I jest tak, a potem druga strona bardzo często wychodzi z takiego punktu, widzicie, to ten krwiopica, który już i tak ściągnął od innych, a teraz jak jego wybierzemy, to w ogóle od wszystkich będzie nas ściągał, nie? I tak widzisz, moment, no to jaka jest alternatywa? To mamy wziąć tego, który niczego w życiu nie dokonał i kurczę, Ameryka Łacińska taka jest. Wiesz, biorą takich ludzi tylko, którzy mają connections, którzy know-how, tak jak wspomniałeś, nie mają. Ale Arku, jest tak, że o takich sprawach ekonomicznych i politycznych to możemy mówić. O Jezu. Ale to jest takie coś, że wróćmy może do samej Argentyny i może już za bardzo nie o polityce, tylko może wytłumacz bardziej, jak to w praktyce, wiesz, co wygląda, jak na przykład Argentyńczycy sobie z tym dają radę. Ja tutaj jeszcze wytłumaczę, dlaczego o to w ogóle się pytam, no bo to jest tak, że wracam do tego tematu, który przerobiliśmy. Otóż Argentyna jest chyba tylko takim jedynym krajem, chyba na całej półkuli zachodniej, gdzie akurat warto o tym mówić. To nie jest Meksyk, to nie jest Brazylia, Kolumbia czy tam Peru. Argentyna to jest taki ciekawy w sumie eksperyment ekonomiczny, ale wytłumacz nam, Arku, jak to w praktyce wygląda, jak na przykład ludzie dostają pensję, no to co oni robią zaraz z tymi pieniędzmi, czy nie wiem, kupują złoto, czy kupują dolary, czy chowają pod dywan. Jak to w praktyce wygląda? 40% społeczeństwa żyje w ubóstwie, starają się kupić dolary i wszyscy trzymają pieniądze w domu, w domach trzymają, bo bank to wiesz, już mieli tak, że wiesz, w tym 2001 roku jak kryzys przyszedł i po prostu stracili pieniądze. Także ludzie generalnie wydają pieniądze, bo pieniądz nie warto trzymać, wymieniać na dolary albo po prostu wydawać na jakiś produkt i kupować produkt, więc tak to wygląda, generalnie się wydaje, nie? I to jest przeżycie, musisz przeżyć. Jeżeli chodzi o turystykę europejską, to nie jest taka silna. Generalnie europejską, czy tam wiesz, mówimy o tych turystach zachodnich. Ci, co przyjeżdżają do Argentyny, to generalnie zwiedzają, to jest tak, Buenos Aires,
jako ten punkt dostawczy, do którego dojeżdżają. Stamtąd skaczą na przykład do Iguazu, zobaczyć te wodospady i lecą do Calafate, żeby zobaczyć lodowiec, ewentualnie Ushuaia, nie? Tego typu, że koniec świata. I to są generalnie takie punkty, które oni zwiedzają. Bariloche bardzo mało jeździ, a jeszcze inne miejsca, na przykład tutaj północna Argentyna, północno-zachodnia, Salta, Jujuy, wiesz, są piękne rejony, Catamarca, ale mało turystów. Salta trochę rozwinęła się i Francuzów trochę przyjeżdża do Salty. No i tak generalnie wygląda turystyka międzynarodowa tutaj tu w Argentynie, że generalnie Patagonia jest takim magnesem dla wszystkich. Ja teraz staram się, wiesz, pracuję nad planem, żeby właśnie też i Polakom pokazać tą tutaj północną część, bo jest przepiękna i opiera się na kulturze, na tych różnych kulturach, na jedzeniu, na winach. Masz dużo tych winiarni tutaj różnych, bo to są już tak... Mendoza chyba bardziej. Ale Mendoza jest dużo niżej. Tutaj ma, wiesz, Salta, Jujuy i to możesz połączyć z wjazdem też do Chile, na Atacamy, czyli masz też Atacamy i do Boliwii i Salar de Uyuni. Więc możesz zrobić taki fajny trip, taki, wiesz, taki powiedzmy 10-dniowy, gdzie masz skondensowane wszystko jakby w małym rejonie i możesz to fajnie sobie objechać, bo problem Patagonii są dystanse, są potężne dystanse, nie? Wiesz, z Calafate do Rio Gallegos, wiesz, to jest w sumie najbliższa miejscowość od Calafate, to masz 450 kilometrów, nie? No i wszędzie masz step, nie? Wiesz, nie ma nic, nie? Także taka jest różnica między Patagonią na przykład a inną częścią Argentyny, ale są piękne rejony w Argentynie, które nie są popularne i właśnie tak jak Ci mówiłem, że robię restart i jeden z moich właśnie takich pomysłów jest zacząć tutaj wypromować wśród Polaków i wśród agencji polskich właśnie ten rejon północno-zachodniej Argentyny w połączeniu z Atacamą i z Boliwią, Salar de Uyuni, żeby, bo tak mówię, są piękne miejsca i szkoda, że ludzie tego nie wiedzą, nie znają i nie jest to promowane. Przy czym jak wcześniej mówiłem właśnie, różnica między południowym Patagonią a północną jest to, że południowa jest taka ostra, taka ekstremalna, natomiast północna jest bardziej alpejska. Masz, wiesz, masz te właśnie jeziora, lasy, góry, masz dużo wulkanów w tamtym rejonie, masz Tronador w Bariloche, potem masz rejon chilijski, ma bardzo dużo wulkanów, Puntiagudo, tam przeróżne, nie? Arko, czy to jest taka prawda, że jak ja na przykład zarabiam w dolarach amerykańskich i Argentyna z całej Ameryki Łacińskiej jest chyba najlepszym miejscem, żeby mieć tą taką przebitkę, jeśli chodzi o to, w czym ja zarabiam i jak ja wydaję na miejscu. No, na pewno jest to dosyć pomocne, ale też się te ceny zmieniły, bo jak patrzysz na ceny na przykład mięsa, to ja wcześniej za kilo mięsa, to wiesz, tak, na przykład teraz się płaci 3600 pesos, kosztuje mniej więcej kilo mięsa na asado, czyli to jest jakieś $5, nie? 5-6 dolarów mniej więcej kilo mięsa kosztuje. No to jak ja przyjechałem tutaj w okresie pandemii, pod koniec pandemii, czy tam w połowie, to mogłem kupić 2 razy więcej. W dolarach, mówimy w dolarach. To samo jeżeli o samochodach mówimy też. Wcześniej powiedzmy jakiś tam model tam, nie wiem, samochodu kosztował $6000, to teraz kosztuje $12,000. Więc te ceny w dolarach też podskoczyły do góry. Ale generalnie tak, dużo lepiej zarabiać w dolarach, wymieniać je na ulicy i żyć z tego. Teraz już akurat jesteś sporo lat w Argentynie, więc bardzo wciągnąłeś się w to życie. Ja rozumiem, że to po kilku latach to zacząłeś już pomału zapominać, przyzwyczajać się, ale może pamiętasz jeszcze, jak to było na samym początku, jak przyjechałeś? Na przykład, co Ciebie najbardziej zaskoczyło? Że na przykład w Europie to zupełnie inaczej to było organizowane w Polsce i w Anglii, a na przykład potem jak już byłeś w Argentynie, choć ty miałeś taki soft landing, bo to sobie rozłożyłeś na jakiś okres, ale potem jak już tam dobiłeś i na przykład zamieszkałeś, to jednak stwierdzałeś, kurczę, nie myślałem o tym, albo nie myślałem o tym. Coś takiego było? Co wiesz co, na pewno jest inaczej, jeżeli przyjeżdżasz na jakiś okres tylko, jeżeli jako turysta z pieniędzmi, żeby je wydać i tam pobyć,
Inaczej, jeżeli tutaj mieszkasz, bo ostatnie lata to już tu mieszkam, więc realia są zupełnie inne. Natomiast jeżeli jako turysta, to jest dużo łatwiej, dużo wszystko fajniej się widzi i wiesz, jest to bardziej przez różowe okulary. To możesz to tak, wiesz, bo tak mówię, no idziesz do restauracji i kupujesz tam, wiesz, asado, tam bife de chorizo, czy bife de lomo, botella de vino, nie? I to wiesz, i w tych cenach to jak w Polsce jakbyś porównał, no to wiesz, to są śmieszne pieniądze, nie? Bo za steka, za dobrego steka, to wiesz, to zapłacisz, wiesz, $5-10 z całą porcją, jeszcze wino do tego będziesz miał, nie? Na tej zasadzie. I steki są, wiesz, to mówimy o stekach, tutaj masz w restauracjach, masz steki, porcje są 400 gram na przykład, masz steka, nie? 400 gramowego steka, czyli tam, wiesz, są potężne kawały mięsa i jest przepyszne to mięso, naprawdę. To jest to, co mi się podobało właśnie, mięso. A ja jestem mięsożerny, także po prostu, wiesz, jak ten smak mięsa, wiesz, każda część kupujesz, masz różne, na tym tak zwana Parizia, czyli ten grill, masz różne części mięsa i pamiętam, że jak kiedyś przyjechali Polacy, tam taką grupę Polaków miałem i zorganizowałem dla nich tą Parizia, nie, mówię, no to sobie spróbujecie teraz rodzaje mięsa, ja pokupuję i popróbujecie od razu wina też, nie, żeby spróbować, takie im zorganizowałem i oni, wiesz, jak patrzyli, jak ja to robię i tam ale posyp tam jakąś tam, wiesz, winiary czy czymś, jakąś tam przyprawami, nie? Co to ten, nie? Ja mówię, coś ty, chłopie, to zepsujesz ten smak, nie? To wiesz, to tak jakbyś, wiesz, nie wiem, chciał zostawić te folie wiesz, kupujesz Ferrari i zostawiłbyś folię tą całą, wiesz, żeby nie pobrudzić czy coś, nie? I jak spróbowali tego mięsa, to po prostu był szok dla nich, nie? Mówili, wow, podchodziliśmy bardzo sceptycznie do tego i mówili, ale to po prostu niesamowite, bo mięso bardzo dobre, nie? I każdy rodzaj mięsa, wiesz, ma inny smak. Także to po prostu mi się bardzo podobało. Ale co mnie też zaskoczyło, bo ja, wiesz, do Patagonii jak pojechałem, to ja myślałem, że to, wiesz, Patagonia to są właśnie, wiesz, otwarte te przestrzenie, ale generalnie to jest wszystko prywatne. To są, wiesz, tam są połacie, potężne połacie, ale to są wszystko prywatne, to są estancje. Tam Benetton ma chyba jedną z największych, około 1 miliona hektarów tam ma, wiesz, potężne. Tam, wiesz, są estancje, mają po 50, 100, 200 tysięcy owiec, 30 tysięcy krów i to wszystko jest ogrodzone. Także generalnie tam jak jeździsz z miasta do miasta, to masz wszędzie te druty. I to mi się właśnie nie podobało, bo ja, wiesz, jak chciałem po prostu zatrzymać się przy drodze i sobie wejść. I nie można, bo masz wszędzie wszystko prywatne, teren prywatny, nie? Nie ma dostępu, jak na przykład w Szkocji, to mi się bardzo podobało, że w Szkocji generalnie to, czy w Polsce, nie? Do lasu chcesz jechać, zatrzymaj się przy drodze, wchodzisz w las. Natomiast tutaj tak nie ma. Tu jest wszystko ogrodzone. Są, wiesz, te druty, płoty i wszystko jest ogrodzone, więc to było dla mnie takim jakby rozczarowaniem, jeżeli chodzi o Patagonię. Bo ja sobie myślałem, kurczę, konia sobie kupię i sobie na konno będę jechał, nie? Tak, nie? No coś ty, no nie da się tak, nie ma szans takich, nie? Na coś takiego. To jest skomplikowane przynajmniej, bardzo skomplikowane. Arku, jakie są ceny nieruchomości tam, gdzie mieszkasz? Chodzi o typowe dwusypialniowe mieszkanie albo dom i na przykład ile kosztuje zakup, a ile kosztuje wynajem? Słuchaj, jest to bardzo zróżnicowane w zależności od miejsca, bo tu masz tak, generalnie tutaj w Tucumán, bo Argentyna jest też niebezpieczna. Dużo jest tutaj, wiesz, dużo napadów. W rejonie, gdzie ja mieszkam, Tucumán na przykład, jest dużo napadów z bronią. Mówimy o napadzie z bronią w ręku. Buenos Aires to samo, nie? Jest dużo, wiesz, codziennie w wiadomościach słyszysz, nie, motociorros, nie wiem, czy słyszałeś, te motociorros, są na motorach jeżdżą. Zatrzymują się, wyskakuje gościu z pistoletem i cię obrabia. Albo, wiesz, motory kradną, czy samochody, to szczela, żeby było łatwiej. Upada ten, który prowadzi jakiś tam motor Honda czy coś i drugi wskakuje na ten motor i odjeżdżają, nie? I napady do domów wchodzą, nie? Wchodzą do domu z bronią i bo wiedzą, że ludzie mają pieniądze w domu, nie zostawiają w banku, więc napadają też w domach, więc tak zwane są, tutaj jest dużo, w Tucumán w szczególności barrio privados, czyli to są takie zamknięte tereny, które są szczerzone i są prywatne, więc są, wiesz, można powiedzieć, ładniejsze, utrzymane, a to, co jest na zewnątrz, to jest po prostu syf generalnie, bo ulice i wszystko to jest po prostu syf, nie? Co tu dużo mówić. Więc oczywiście te domy barrio privado są dużo droższe i w zależności teraz od tego, jakie to jest barrio privado, gdzie jest ulokowane.
ale na przykład Tucumán, bo ja powiem tak jak u mnie jest, bo w Buenos Aires ceny są zupełnie inne, dużo wyższe. Możesz kupić dom za jakieś powiedzmy $40,000, ale do takiej dzielnicy, że po prostu czołgiem byś tam tylko dojeżdżał i byś musiał wychodzić i wiesz, nie, znaczy wiesz, takie dzielnice takie, gdzie lepiej nie, gdzie trzeba pilnować siebie mocniej, a barrio privado, no to może, jeżeli jest tak, wiesz, dobrze ulokowany, tak średnio $100,000 i do góry później, nie? Ale generalnie w barrio privado masz też, dużo domów ma baseny tutaj, z uwagi na to, że tu jest gorąco, są długie są te lato jest długie, tak jak mówię, my jesteśmy teraz, tutaj jest wrzesień, niedawno zaczęło się wiosna, a tu już wiesz, od kilku tygodni wiesz, ciepło, 30 stopni, nie? A dopiero przychodzi cały ten gorąc. W październiku już będzie 4 dychy tutaj już będzie, nie? I tak będzie ciągnęło aż do marca, nie? Marzec, kwiecień. Także no szczęście ja będę w Patagonii, także większość czasu w tym sezonie, także tam się mogę trochę schłodzić, nie, że tak powiem. Ale no ceny są i wynajęcie też w zależności, nie? Departamentos, tu się na to mówi, apartamenty, nie? Takie mieszkania, takie zwykłe, nic szczególnego, to możesz mieć od $50 za miesiąc plus koszty jakieś tam i do góry ciągnie, w zależności od dzielnicy i wiesz, i tego, i stanu, nie? Ja na przykład mieszkam w takim tutaj departamencie, co wiesz, na przykład mam gniazdka, ale nie ma kabli, nie ma kabli. Mam łazienkę, ale woda tak kapie, że ja generalnie w kuchni muszę bidony napełniać wodą ciepłą i taki mam prysznic, nie? Słyszę sąsiadów, bo ściany są tak cienkie, że słychać jak tam chrapią, czy tam włącza im się alarm, czy jak rozmawiają, czy jak ktoś idzie do toalety, wiesz, czy się kąpie, to u siebie tam, gdzie ja śpię, to słyszę wodę jak się leje i tam się ktoś kąpie, nie? Także no to za ten to się płaci koło $80 gdzieś, nie? Także no bieda. Ale średnia jest, nie wiem, może $400, $600, jakie jest średnia? Nie, no $600 to już masz fajny dom. To masz za $600 wynajęcie, to masz dobry dom, tak, bo to już jest 350,000 peso, nie? To za 200,000, między 200 a 300 tysięcy masz fajny dom w barrio privado. Także jak masz $500, za $500 możesz sobie wynająć fajny dom. No dobrze, 20 lat już prawie w Argentynie i teraz jakie masz plany? Gdzie siebie widzisz za jakieś 5-10 lat? Nadal Argentyna? Nie mam pojęcia. Myślę, że tak, generalnie myślę, że tak jak mówię, no, z uwagi na to, że mam małe dzieci tutaj, więc podejrzewam, nigdy nie wiadomo, jak mi przyjdzie jakaś oferta, gdzieś coś z innego państwa, coś ciekawego, jakiś fajny projekt, to być może mi się wybrał, bo brakuje mi takiego, wiesz, czegoś fajnego, jakiegoś zarządzania jakimś projektem fajnym, bo ja zawsze lubiłem projekty jakieś tam prowadzić i wiesz, zarządzać, ale próbuję teraz, tak jak mówię, no z uwagi na to, pandemia generalnie zniszczyła turystykę i wszyscy, co pracowali w turystyce, dosyć poszli na dno, więc mnie to też, że tak powiem, też mnie uwaliło i, że tak powiem, dźwigam się z kolan i moim planem teraz jest, wiesz, jakby ustabilizować swoją ekonomię, bo to bez stabilnej ekonomii to ciężko cokolwiek planować. I nie w stylu argentyńskim, to zrobić tylko w stylu europejskim. I tak mówię, no, współpracuję teraz z agencjami polskimi, z niektórymi tam, które są zainteresowane, żeby tam wspomóc ich tutaj, czy z organizacją, czy właśnie oprowadzić ludzi. I właśnie tak jak mówię, no chciałbym tą północ tutaj zacząć też jakby zaprezentować polskim turystom. Dobrze, Arku, w takim razie dziękuję Ci bardzo za Twój czas i za rozmowę i za to, że nam w ogóle opisałeś Argentynę i tą sytuację. No, ja również dziękuję i w razie czego jestem dostępny zawsze. Na razie, trzymaj się, hej. Trzymaj się również, cześć.